Cześć, Bartek Urban, zapraszam do, i tym razem nie do testu, a poradnika jak zwiedzać Sardynię kamperem. Dokładny test Volkswagena Grand Californii, czyli kampera, którym pojechałem, możecie znaleźć teraz w prawym górnym rogu, a także i w opisie filmu. A w tym materiale opowiem i podpowiem nieco o zwiedzaniu Sardynii właśnie kamperem. Aha, i w opisie będą też linki do miejsc czy miejscowości, o których wspominam w filmie, a pod sam koniec materiału będą wszystkie dokładne koszty, czyli paliwo, kempingi, prom, winiety, no wszystko za co płaciłem. Dodam też na wstępie, że ja zwiedzałem Sardynię w sezonie, i to chyba najwyższym, bowiem było to na przełomie lipca i sierpnia 2024 roku, a nie tak jak większość podróżników poza sezonem, kiedy wiadomo, że jest jeszcze piękniej, bo jest mniej ludzi. Cała podróż trwała 14 dni, z czego na wyspie byłem 10. Przewodnik podzieliłem na rozdziały, więc możecie przeskakiwać pomiędzy nimi, są one na pasku czasu, a jak nie widać ich w ten sposób, to są również w opisie filmu pod nim. Zaczynamy! Sardynia to druga, największa włoska wyspa położona na Morzu Śródziemnym, na którą dostać się możemy na dwa sposoby. Albo wybieramy połączenie samolotowe i lądujemy na jednym z 3 lotnisk, albo wybieramy prom. Z racji, że jest to poradnik samochodowo-kamperowy, to ja oczywiście opiszę wersję z promem i ruszam z Warszawy. Jeśli wybieramy się z Polski, to prawdopodobnie wybierzemy jeden z 7 portów, w zależności co Wam się tak naprawdę bardziej opłaca. Ja wybrałem port Livorno we Włoszech, bo dojazd tutaj był najlepszy i w miarę najkrótszy, najszybszy. A przecież na wakacjach czas jest bardzo ważny. Oczywiście, dojeżdżając do portu we Włoszech, pamiętajcie, że trzeba kupić winiety na przejazd przez Czechy oraz Austrię, a we Włoszech płacimy za pojedyncze odcinki dróg. Oczywiście, można omijać płatne odcinki, ale traci się bardzo dużo czasu, ponad 6,5 godziny, więc moim zdaniem bez sensu. W kwestii kosztów przejazdu zbiorę wszystko na koniec i tu tylko dodam, że obecnie już wszystkie winiety można kupić przez internet na oficjalnych stronach i wychodzi to zawsze najtaniej i najszybciej. Najszybciej, bo nie musimy się zatrzymywać na stacjach benzynowych i stać często w kolejkach, tylko jedziemy dalej. Podróż do portu to około 16 godzin, więc to już zależy od Was, czy robicie postój, czy jeździcie cały czas, bo macie na przykład na zmianę kierowcę. To w sumie też w dużej mierze zależy od daty wypłynięcia promu. Ja przykładowo ruszyłem z Warszawy w piątek po pracy, przejechałem parę godzin, po czym zrobiłem postój już w Czechach. Następnie cały dzień jechałem i zrobiłem obóz już we Włoszech. W niedzielę miałem już prom, więc po drodze zwiedzanie, polecam Padwę albo Bolonię i dojazd na wieczorny prom. A wieczorny prom to jest idealna opcja, bo tam można kupić kajutę z łóżkiem i łazienką i tym samym można spokojnie się przespać, zwłaszcza, że prom płynie 9 godzin. Ale jak ktoś chce oszczędzić, to można kupować po prostu sam bilet na prom bez żadnej kajuty i płynąć w dzień, albo nawet i w nocy i spać na kanapach. No co kto lubi. Ja wybrałem wariant z kajutą. Na promie są oczywiście restauracje, sklepy, imprezy na dachu, a nawet i małe sale zabaw dla dzieci. No i prom płynie tak stabilnie, że czujemy się jakbyśmy jechali pociągiem, a nie promem. Super sprawa. Jedyny minus tej nocnej podróży jest taki, że niemal 2 godziny przed planowanym dopłynięciem już jest alarm na pokładzie, który przypomina, że trzeba wstawać i się zbierać. I niestety nie możemy sobie do 6:55 siedzieć w kajucie, tylko trzeba ją najpóźniej godzinę 30 przed dopłynięciem opuścić. Przez cały prom pracownicy ciągle przechodzą i sprawdzają, czy wszyscy opuścili swoje pokoje. Atmosfera często jest dość napięta, zwłaszcza jak ktoś przespał ten alarm. Następnie przez ponad godzinę siedzicie na pokładzie i czekacie na dopłynięcie i potem wielki tłum schodzi do klatek schodowych i do samochodów, czy w moim przypadku do kampera i wyjeżdża się z promu. I w ten magiczny sposób, po przepłynięciu 9 godzin i wcześniej przejechaniu niemal 1600 km, dotarliśmy na piękną Sardynię. I dodam tylko, że warto poczytać o promach wcześniej. Jakie są opinie, jakie mają przewoźnicy promy, jak nowe to są jednostki. Ja na przykład wybrałem przewoźnika, którego promy miały tylko rok, więc były naprawdę w super stanie, ale wiem, że trafiają się dużo starsze statki i tam może już nie być tak przyjemnie. Sardynia słynie przede wszystkim z przeogromnej ilości plaż, więc będąc tutaj raczej na pewno będziecie plażować. Plaż jest mnóstwo i są bardzo zróżnicowane, czyli są piaszczyste, są kamieniste z dużymi kamieniami, są kamieniste z drobnymi kamyczkami, są zatoczki, jest otwarty dostęp do morza, każda plaża jest inna i każda jest piękna. Ja niemal codziennie zmieniałem plażę i plan był prosty.
Od rana plażowanie do godziny powiedzmy 14-15, następnie kąpiel, obiad, czy tam jakieś przekąski w busie i jazda na kolejną plażę oddaloną maks 1-2 godziny od tego miejsca. Po drodze można było oczywiście zwiedzać jakieś małe miasteczko i dotrzeć na nową plażę w momencie, jak już wszyscy z niej wyjeżdżali, bo było już ciemno. I tym samym z rana byliśmy pierwsi na plaży. Oczywiście nie zawsze da się spać przy samej plaży, ale zazwyczaj jesteśmy bardzo blisko. Na większych plażach, gdzie są parkingi, zazwyczaj też jest sekcja strzeżona, gdzie są płatne leżaki, jak jest na przykład jakaś mała restauracja. Warto też dodać, że są plaże, głównie na wschodniej części wyspy, gdzie dostęp samochodem jest niemożliwy. A to oznacza, że parkujemy auto i następnie mamy spacer, czasem i godzinę albo dłużej. Są też plaże, gdzie dostęp jest tylko od strony wodnej, czyli możemy wypożyczyć łódkę i do niej podpłynąć. Niestety ja z takich plaż nie korzystałem. Tutaj klasycznie są dwa sposoby. Albo śpimy na dziko, albo kempingi. Ja na żadnym kempingu nie spałem, bo moim zdaniem spanie na kempingu mija się z celem, czy tam ideą kampera, czyli wolności. A kempingów jest tam naprawdę sporo. Jednak mój każdy nocleg był na dziko, ale zdarzało się, że musiałem za niego płacić, bo część parkingów przy plażach jest płatna. Ale są tego plusy, bo na przykład wtedy na takim parkingu jest toaleta. Kemping na dziko, gdzieś w krzakach Sardynii jest zabroniony, z tym, że trzeba pamiętać, że co innego jest zatrzymanie się w legalnym miejscu i spanie w aucie, a co innego to jest kempingowanie, czyli rozkładanie zadaszenia, wyciąganie stolików, krzeseł i tak dalej. Spanie jak najbardziej jest ok w normalnym miejscu, a to drugie jest zabronione na dziko, czyli jak w większości krajów. Trzeba też pamiętać, że nie wolno rozpalać grilli czy ognisk na wolnym powietrzu, bo to jest wyspa, na której często dochodzi do pożarów, więc to jest zabronione. Zresztą policja czy inne służby bardzo często patrolują miejsca, gdzie są parkingi i sprawdza, czy ktoś tak właśnie nie robi. Raz nawet miałem przygodę, jak do mnie podjechali, bo zobaczyli mały ogień, a miałem rozpaloną taką malutką świeczkę na komary. Pozwolili to trzymać, ale miałem bardzo mocno tego pilnować. Serwis kampera, czyli możliwość opróżnienia kasety czy brudnej wody oraz nalania świeżej. Z tym jest niestety bardzo duży problem, jeśli nie śpicie na kempingach. Na kempingach oczywiście jest to normalne, że dostępny jest serwis i jest to wliczone w cenę. Jak śpimy na dziko, to musimy sobie sami radzić. Zrzut brudnej wody jest najprostszy, bo na wyspie niemal wszędzie jest kanalizacja i są kratki kanalizacyjne na drogach czy parkingach. Ja więc zrzucałem taką szarą wodę do kratek, na przykład jak robiłem zakupy pod sklepem. Trafiałem też na serwis kampera, taki ogólnie dostępny, bezpłatny, gdzie była właśnie zrzutnia do szarej oraz do kasety, jak i możliwość dolania czystej wody. Oczywiście węża nie ma, więc trzeba mieć swój lub mieć jakiś baniak na wodę, żeby ją dolewać. Kasetę z toalety można też w ostateczności zrzucić w toaletach przy plażach, chociaż wiem, że w środowisku kamperowym jest to różnie postrzegane. Przyznam się, że raz byłem zmuszony tak zrobić, bo kaseta była pełna, a kempingi nie chciały mnie wpuścić na serwis. No właśnie, i to jest duże zdziwienie i problem, bo odbiłem się chyba od 5 czy 6 różnych kempingów, gdzie chciałem zapłacić za sam serwis kampera, czyli wyrzucenie kasety i nalanie czystej wody. Każdy odmawiał i mówił, że jak chcę tak zrobić, to muszę zapłacić za całą dobę kamperową, co jest bez sensu. Raz tylko trafiłem na kemping, gdzie bez problemu takie coś można było zrobić, zapłaciłem, zrobiłem co swoje i pojechałem dalej. Zresztą z tego kempingu skorzystałem jeszcze 2 razy. To jest największe zdziwienie i najsmutniejszy punkt Sardynii. Śmieci, śmieci i jeszcze raz śmieci, które się walają wszędzie, a władze i mieszkańcy mają ogromny problem. Publicznych śmietników poza dużymi miastami praktycznie nie ma. A nawet przy miastach, jak mamy na przykład jakiś duży sklep, to tam śmietników nie ma. Na stacjach benzynowych, jak były śmietniki, to były zaklejone taśmą klejącą. A jak raz wyrzuciłem małą siatkę ze śmieciami, taką wiecie, jak się kupuje bułki w sklepie, to wybiegł pracownik i zabrał śmietnik cały ze sobą i poszedł do jakiegoś pomieszczenia. Miałem taki okres, że przez 2-3 dni jeździłem ze śmierdzącym workiem na śmieci, bo nie było go gdzie wyrzucić. Poza tym w rowach czy na zajazdach przy drodze szybkiego ruchu, no śmieci jest mnóstwo. Ba, przy centrach handlowych czujemy się jak na śmietnisku, bo ludzie wywalają całe worki po prostu pod płot i tyle. To jest straszne. Straszni są ludzie, że to wyrzucają, no i władze, które nie mogą poradzić sobie z tym problemem, bo momentami aż się odechciewa zwiedzać, jak się takie coś widzi.
Sardynię odwiedza ogromna ilość ludzi, do tego stopnia, że władze nawet zastanawiają się, żeby zacząć ograniczać, bo nie są w stanie zapanować nad niektórymi aspektami i chyba śmieci to też jest jeden z tych problemów. Dodatkowo wywóz śmieci dla mieszkańców jest bardzo drogi. Śmieci to największy problem Sardynii. Kolejny problem to drogi, a raczej ich stan oraz oznakowanie. Drogi są często w bardzo słabym stanie, a dojazdy po plaży niekiedy są już po szutrze czy kamieniach. To ostatnie, oczywiście rozumiem, ale z asfaltem trzeba mocno uważać, bo jednak kamper to zazwyczaj nie terenówka, więc może nas dobrze wytelepać. Ale dobra, dojazd do plaży to jeszcze rozumiem. Gorzej jest, że i na autostradach, czy tam drogach szybkiego ruchu potrafiły być takie dziury i takie wyboje, że też odechciewa się jeździć. I te znaki, które stoją, bo na przykład robotnicy ich nie zabrali, albo remonty, które tak naprawdę są zaznaczone, że droga jest zamknięta, po czym droga jest normalnie przejezdna. Trzeba się pilnować. Są też fotoradary i patrole policji, ale jak ktoś jeździ spokojnie, to nie ma się czego obawiać. W kwestii sklepów, to oczywiście najbardziej interesują nas te z jedzeniem, czyli sklepy spożywcze i tych jest naprawdę sporo. Po drodze można też trafić na te duże sklepy z sieci, które znamy z Polski i są one super zaopatrzone. Mając kampera, to wystarczy zrobić raz, może 2 razy porządne zakupy, a reszta sobie siedzi w lodówce czy w szafkach. Pod względem restauracji, to te też są głównie w większych miastach i są oczywiście czynne późno, jak nie bardzo późno. Zdarzały się takie restauracje, które otwierają się dopiero po 20 godzinie, co jest często nieco kłopotliwe, zwłaszcza jak mamy jeszcze w planach podróż na znalezienie miejsca na nocleg. A w Sardynii nikt się nie śpieszy i te dania są podawane super wolno i w knajpie, jak jesteśmy w grupie kilkuosobowej, to 2 godziny to minimum. W opisie dorzucam kilka restauracji, które naprawdę polecam. Bardzo dobre jedzenie. Jeśli chodzi o stacje benzynowe, to tych jest naprawdę również dużo i nie ma się co przejmować, że nam się skończy paliwo, chociaż ja polecam zatankować jeszcze w porcie na kontynencie, bo tam jest nieco taniej niż na samej wyspie. Na trasie po Europie też warto zjechać te 2-3 km od autostrady i wtedy zatankować, bo tak na przykład w Austrii pozwoli Wam oszczędzić nawet do 2 zł na 1 litrze, a to przy baku 70 czy 80 litrów to już jest 150 zł. Sporo. Tutaj nie będę się mocno rozgadywał, bo w Sardynii każde miasto i miejsce jest urokliwe i nieco do siebie podobne. Czuć tutaj taki włoski klimat. Ja ze swojej strony polecam zrobić kółko wokół całej wyspy z lekkim ominięciem wschodniej części, bo tam, tak jak mówiłem, są klify i dostęp do plaż jest utrudniony. Poza plażami na Sardynii jest kilka miejscowości i punktów, które moim zdaniem obowiązkowo trzeba zobaczyć. Takie najbardziej znane miejsce to Grota Neptuna, do której można dopłynąć łódką albo po prostu zaparkować samochód na górze i zejść po schodach. Jest w środku naprawdę pięknie i warto to zobaczyć. Mała uwaga, parkowanie jest mocno utrudnione i może się okazać, że będziecie musieli zaparkować bardzo daleko od miejsca wejścia, bo pod samym wejściem jest dosłownie kilka miejsc parkingowych. Warto więc tam być z samego rana, a bilety można kupić przez internet. Miasta, które ja zwiedzałem, to Porto Torres, Bossa, Algeri, Cagliari czy Olbia. Tak jak mówiłem, każde z tych miast ma w sobie coś pięknego. Z ciekawostek, to na północ od Olbii jest szmaragdowe wybrzeże, czyli jest bardzo luksusowa i mocno hotelowa część Sardynii, która zdobywa nagrody m.in. dla najpiękniejszych zachodów słońca na świecie. Choć na mnie większe wrażenie zrobiły flamingi. Zgadza się, na wyspie w różnych rejonach są flamingi, choć najłatwiej je spotkać w okolicach stolicy tej wyspy, czyli Cagliari. Co więcej, wokoło Sardynii pływają też delfiny, których mi niestety nie udało się dostrzec, ale widziałem, że są lokalne wycieczki katamaranem po morzu i wtedy jest pewnie bardzo duża szansa na zobaczenie tych niezwykłych stworzeń. Jak się domyślacie, Sardynia jest bardzo słoneczną wyspą, gdzie raczej jest mało opadów, a te nawet jak są, to są przelotne. Oczywiście, są od tego wyjątki. Ja byłem na przełomie lipca i sierpnia i pogoda była bardzo dobra, chociaż prognozy na to nie wskazywały. Prognozy pogody pokazywały upały po 40 stopni i tak było, ale tylko na środku wyspy. Nad wodą temperatury nie przekraczały 30-32 stopni, czego nie było czuć, bo woda nieco nas chłodziła. Nocą za temperatury spadały do 20-21 stopni, co też było idealne na spanie na dziko w kamperze. Nie było w nim za gorąco.
Temperatura morza natomiast to od 19 do nawet 27 stopni. Tak, mocno zróżnicowana i zależała od różnych plaż, ale raczej nigdy nie było tak, że była za zimna woda do kąpieli. Sardynia też jest wyspą, na której często wieje, więc na przykład warto przygotować się w parasole plażowe, które są mocno wkręcane w ziemię, bo w innym przypadku będą nam odlatywać. Do sprawdzenia pogody często używałem tej oto strony, którą teraz widzicie, gdzie właśnie poza temperaturą jest też kierunek i siła wiatru. Tytuł rozdziału brzmi groźnie, ale spokojnie, nie jest tu niebezpiecznie. Po prostu jest parę rzeczy, na które trzeba się przygotować. Chyba największe z zagrożeń to meduzy, czyli pływające stworzenia, które mogą nas bardzo mocno poparzyć, dlatego na każdej nowej plaży polecam samemu najpierw wejść do wody z okularkami, czy tam maseczką i sprawdzić, czy one nie pływają. Warto też mieć jakiś środek już kupiony i przygotowany, żeby szybko zadziałać. Podobno ocet się dobrze sprawdza, ale na szczęście nie musiałem tego testować. Z innych rzeczy, na które warto uważać, to osy, komary oraz mrówki. Można kupić jakieś spreje, czy tam właśnie świeczki, choć tak jak mówiłem wcześniej, no z tym trzeba mocno uważać, żeby nie wywołać pożaru. Klasycznie też, jak to nad morzem, trzeba uważać na fale, bo te trafiają się bardzo duże. Jak mamy strzeżone plaże, to w takich sytuacjach jest zazwyczaj zakaz kąpieli i patrzymy na flagi ratownika. Super takie fale wyglądają, bo czujemy się jak nad oceanem, ale jest to bardzo niebezpieczne, bo ta fala w połączeniu z kamieniami pod nią może nas mocno poturbować, może nas wciągnąć w ogóle, czyli w najgorszym wypadku może zabić. Bądźcie czujni. Ważny rozdział, bo Sardynia to raczej droga wyspa. Droga, czyli wszystkie restauracje czy noclegi są bardzo drogie, choć akurat podróżując kamperem można mocno te koszty ograniczyć. Ale po kolei. Koszty zaczynam od winiet, za które ja łącznie za Austrię i Czechy zapłaciłem około 100 zł. Oczywiście, można było taniej, a można było i drożej, w zależności od czasu, czyli na jak długo kupujecie winiety. Dodatkowo też trzeba opłacić autostrady we Włoszech i tutaj wydałem około 200 zł. Kolejny koszt to paliwo. Ja zrobiłem łącznie 4500 km i za paliwo zapłaciłem około 3000 zł. Jak widzicie, moje spalanie z całości to około 10 litrów, ale pewnie są kampery, które zużywają dużo więcej, a może i są takie, które zużywają nieco mniej. Za granicą oczywiście paliwo jest nieco droższe, ale nie bardzo, zwłaszcza jak nie tankujemy przy samych autostradach. Kolejny koszt to prom, za który ja zapłaciłem 3600 zł za bilet w obie strony dla kampera i 4 osób. I tutaj mogłem zapłacić 600 zł mniej, jakbym zrezygnował z ubezpieczenia, które pozwalało odwołać ze zwrotem pieniędzy. Prom też byłby tańszy, jakbym nie brał kajuty, bo to też oszczędziłbym kolejne 500-600 zł. Najtańszy bilet jaki był, jak kupowałem, to było 2200 zł. I tu jeszcze jedna uwaga, bo zamawianie biletów na prom działa trochę jak przy zamawianiu biletów lotniczych, czyli im bliżej jesteśmy daty wylotu, tym są droższe. Więc to też jak możecie, to warto je kupić dużo wcześniej, wtedy ceny są tańsze. Kolejny temat to zakupy i restauracje. No i tutaj też raczej musicie według własnego uznania, bo tak naprawdę jadąc kamperem można tylko w nim gotować i nie chodzić w ogóle do restauracji, wtedy będzie dużo taniej. Ja jednak tak nie robiłem i przynajmniej co drugi dzień byłem w restauracji, stąd też łącznie na zakupy i restauracje wydałem około 4500 zł. Jedzenie w knajpach jest dość drogie i za 4 osoby średnio płaciłem łącznie około 80 euro, czyli 350 zł za główne danie plus napój. Za serwis kampera zapłaciłem łącznie około 130 zł, 3 razy byłem na kempingu i płaciłem po 10 euro za wizytę i za możliwość zrzutu kasety i napełnienia wody. Około 300 zł to były też opłaty parkingowe, bo tak jak mówiłem, niektóre plaże mają płatne parkingi. I to by było na tyle kosztów stałych. Pomijam te dodatkowe, takie jak na przykład ubezpieczenie, bo to nie jest obowiązkowe, tak samo jak pomijam koszt wynajęcia kampera, bo ktoś może mieć swojego kampera. Ale jakbyście chcieli wynająć takiego Volkswagena Grand Californię w sezonie, to doba kosztuje od 600 do 800 zł, czyli 14 dni to koszt od 8,5 do 11 tysięcy złotych. Podsumowując koszty 14 dni w Sardynii, 4 osoby, bez kosztów kampera, to około 11 700 zł. Jak doliczymy koszty wynajęcia kampera, to przekraczamy 20-21 tysięcy złotych. Czy warto zwiedzić Sardynię kamperem? Jeszcze jak. Oczywiście, że tak.
Pomimo kilku sporych rozczarowań, jak problem ze śmieciami, dziurawe drogi, czy czasem nawet ludzie, którzy nie byli jakoś specjalnie życzliwi czy chętni do pomocy, to uważam tą wyspę za fantastyczną i tak różnorodną, że każdy tutaj powinien znaleźć coś dla siebie, wybrać się tutaj i pozwiedzać. A kamper daje tą cudowną możliwość, że codziennie możemy być na innej plaży, a tych na Sardynii jest ponad 300. I co najważniejsze, nawet w sezonie możemy znaleźć takie plaży, gdzie będzie tylko garstka osób, a nie ludź na ludziu, czy tam człowiek na człowieku. Cześć!